Quorum Tower, budynek powstający w kompleksie Quorum Office Park, przy ulicy Sikorskiego, będzie drugim co do wysokości we Wrocławiu, zaraz po Sky Tower. Choć do docelowej wysokości 137 metrów i 38 kondygnacji sporo mu jeszcze brakuje. Obiekt szybko pnie się w górę, a na budowie widać duży ruch. Budynek powinien być zakończony za około 2 lata. Chcesz dowiedzieć się więcej o budowie tej inwestycji? Zapraszam do oglądania dalszej części filmu. We Wrocławiu buduje się aktualnie naprawdę wysoko. Mamy już Sky Tower, którego wysokość całkowita wynosi 212 metrów. Już wkrótce do grona najwyższych obiektów miasta dołączy wysoka na 137 metrów wieża, która z początkowej funkcji biurowej została na potrzeby mieszkaniowe przeprojektowana. W związku z tą zmianą uległ lekkiej modyfikacji poza docelową funkcją również kształt wieżowca, bo ten w początkowej formie miał być nieznacznie zdeformowanym prostopadłościanem, a obecnie ta forma ma bardziej regularny kształt. Obniżono również wysokość budynku ze 140 do 137 metrów. Na razie w całym kompleksie Quorum należącym do Cavatina Group najwyższy jest zakończony już budynek Quorum C. Ta wieża mieszkalna ma wysokość 73 metrów i liczy sobie 24 kondygnacje. Tuż obok niej pnie się już w górę Quorum Tower, budynek B. Wieża mieszkalna ma być prawie dwukrotnie wyższa od istniejącego obecnie najwyższego obiektu i osiągnąć wspomniane 137 metrów oraz 38 kondygnacji nadziemnych, co uczyni go dobrze widocznym z wielu zakątków miasta akcentem wysokościowym. Aktualnie budowana jest już 19. kondygnacja naziemna. Cavatina Group, która jest inwestorem całego założenia, informuje, że wszystkie apartamenty w tej wieży mieszkalnej są już w sprzedaży, a ich oddanie do użytku planowane jest na drugi kwartał 2027 roku. Inwestycja obejmuje kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 25 do 163 m2. Budynek zostanie wyposażony w 7 nowoczesnych, cichobieżnych wind. Co wejdzie w skład Quorum Tower? Przestronne, eleganckie lobby o wysokości 7 metrów, z całodobową recepcją i usługą concierge. Luksusowa, ponadczasowa estetyka części wspólnych, gdzie wykorzystano materiały takie jak kamień, szkło czy szczotkowane aluminium w kolorze szampańskiego złota. Ponad 800 m2 strefy spa and wellness, w tym siłownie, salę fitness, salę do jogi, pokój do masażu, chill-out room z bilardem i nowoczesną salę kinową, prywatne zielone patio z elementami małej architektury i strefą odpoczynku. Oraz 663 miejsca parkingowe dla mieszkańców i przewidziane stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo tuż przy budynkach Quorum, tym gotowym i tym powstającym, zbudowano już bardzo przyjemną promenadę, tuż nad Odrą. Aktualnie można do niej dotrzeć łącznikami od ulicy Sikorskiego i obserwować postępy budowy Quorum Tower, docelowo, drugiego najwyższego budynku mieszkalnego we Wrocławiu. Quorum Tower to kontynuacja naszej wizji przekształcania miejskiej przestrzeni w miejsca tętniące życiem. To inwestycja, która nie tylko podnosi standardy na wrocławskim rynku nieruchomości, ale także przyczynia się do tworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego otoczenia dla mieszkańców. Przestronne, zielone patio pomiędzy budynkami oraz zrewitalizowany bulwar nad rzeką to efekt pracy architektów Cavatina Group, którzy stawiają na miastotwórczy charakter kompleksu Quorum, odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Wrocławia, podsumowuje Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes zarządu Razy Capital S.A.
Rozpoczęcie budowy całego kompleksu Quorum Office Park miało miejsce w listopadzie 2020 roku, zainicjowane budową Quorum D, czyli 6-piętrowego budynku biurowo-usługowego. Następny w kolejności był 12-piętrowy biurowiec A i 24-kondygnacyjny budynek mieszkalny C. Trzydziestoośmiokondygnacyjna wieża mieszkalna Quorum Tower pnie się w górę i, jak już wspomniałem, prace żelbetowe trwają obecnie na wysokości 19 kondygnacji. Jak informuje deweloper, zakończenie prac żelbetowych w budynku planowane jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku. To znaczy, że mniej więcej za rok o tej porze wieża powinna już osiągnąć docelową wysokość. Natomiast oddanie inwestycji do użytku planowane jest na drugi kwartał 2027 roku. Myślę, że cała inwestycja prezentuje się bardzo ciekawie i może stać się w przyszłości dużym impulsem do rozwoju tej części miasta. Tereny nadrzeczne Wrocławia nie są jeszcze wykorzystane w 100%, a oferują sporo zarówno dla turystyki, jak i budownictwa, które tą turystykę może jeszcze bardziej napędzać. Czy Quorum Tower stanie się nowym symbolem nowoczesnego, budującego się Wrocławia? Oraz, czy podoba Ci się nowy wygląd wieży? A może jednak pierwotna wersja była o wiele lepsza? Wyraź swoją opinię o materiale, jak i budowanej wieży w komentarzu pod filmem. Zasubskrybuj również ten kanał, by nie przegapić następnych filmów o inwestycjach z Wrocławia, jak i reszty naszego pięknego kraju.